Witam Was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj przychodzę do Was z pysznymi ciasteczkami, z marmoladą. Ciasteczka te są na żółtkach, czyli można żółtka wykorzystać do tych ciasteczek. Są one bardzo kruche, przepyszne, no i w sumie szybkie w zrobieniu. Zapraszam Was na filmik. 100 g masła w temperaturze pokojowej wrzucamy do misy miksera i ubijamy je na puszysto masa. Następnie zwiększamy obroty miksera, ubijamy do białości, jak trzeba to pomogamy za pomocą szpatułki. Następnie do ubitego masła dodajemy 50 g cukru pudru, szczyptą soli, z cukrem waniliowym lub z wanilią i wszystko dokładnie łączymy. Do masy dodajemy stopniowo 2 żółtka, cały czas mieszając, aż nam się te żółtka połączą z tą masą. Następnie dodajemy 150 g mąki i 25 g skrobi kukurydzianej albo ziemniaczanej, mieszając cały czas na niskich obrotach. Następnie zwiększamy obroty miksera i wszystkie składniki razem łączymy. W tym czasie załączymy piekarnik na góra-dół 175 stopni. Gotowe ciasto przekładam do worka cukierniczego. Za pomocą tylki, czyli końcówki gwiazdki, by zaszprycować te ciasteczka. Na blaszka wyłożono papierem do pieczenia. Przy tym wyciskaniu trzeba tu się trochę pogimnastykować, ale taka właśnie musi być konsystencja tego ciasta, żeby te ciasteczka zachowały swój kształt po upieczeniu. Ciasteczka mają tutaj około 4 cm średnicy. Mi wyszło ich ponad 20 sztuk, ale to też jest kochani właśnie w zależności jakie duże te ciasteczka robicie, jakie tylki do tego używacie. Na górę do tych ciasteczek przyjdzie jeszcze dżem lub marmolada. Ja tutaj mam akurat dżem. Przekładam go też do takiego normalnego już teraz woreczka. Najlepiej jakby on nie miał owoców w środku, żeby fajnie było to też szprycować. Albo po prostu tak wziąć, żeby tych owoców nie mieć w tym woreczku. I na górę każdego ciastka właśnie szprycuję teraz trochę tego dżemu lub jak macie fajną twardą marmelada, to wystarczy ją pokrócić na kawałki i po prostu na wierzch każdego ciasteczka dać ta marmelada. Kochani, i tak potem gotowe już ciastka wkładam do piekarnika, piekemy je przez około 20 minut. I jak ciastka są już kochani gotowe, tak zostawimy też do wystygnięcia, a później tylko przekładam na talerzyk i zajadamy do kawusi, do herbatki. Po prostu są przepyszne, kruche, coś pysznego.
Dziękuję, że jesteście, za Wasz poświęcony czas i do zobaczenia do następnego filmiku. Pa, pa, kochani!